Cześć. Dzisiaj nie wiem co dzisiaj jest, bo to ten tydzień taki. Wczoraj był grill. O. Tu sobie chciałem no muszę wspawać, tylko że dobra, niech to stygnie jeszcze, to idziemy ryby pokarmić pierwsze, bo z tych najazdów obciąłem blachy, ja tu nic nie widzę pod słońcem i tu i chcę zrobić takie zaklapywane, że to czy Sprinter jest niżej i Weko jest wyżej paka, no to kosiarką będzie można wjeżdżać, takie będą jeszcze rozkładane rampy, ale chwyciło mi tam, no rzadko się to zdarza, bo zawsze sobie masę przekładam, no ale teraz mówię, pewnie będzie dobrze. Zawiasy bardzo ciasno spasowane i no jednak skurcz tam jakiś spawalniczy występuje, że to nie ten. Idziemy, mówię, ryby pokarmię tutaj, to jest fajnie, bo to chłodek taki, nawet w krótkim rękawku to za zimno, a tu nie wiem, która, no 9 godzina rano, a na dworze już ciepło. Kosiarkę chcę dzisiaj, tutaj mam jedno z takimi większymi, pewnie tam nie będzie widać, bo to mało ich tutaj, bo to takie tam na ten zostawione dla znajomych. Tu są na tą chwilę najmniejsze. Takie maluchy. No i tutaj później mam duże i tylko że czekajcie, bo to bym musiał jakoś tu kurczę wiadro sobie trzymać. Ja nie wiem co tam, jak tą kamerę tutaj teraz. Jeszcze na kamerę paszy nasypię i będzie. Apetyt mają, to najważniejsze, że to mają chęć do życia. Nawet nie wiem ile one teraz gram mają. Kiedy się tutaj przenosiliśmy, to też nie pamiętam ile, ale w sumie tam jeszcze trochę i do wywozu będą gotowe, że to bym musiał kiedyś albo kamerę w obudowę wpakować, albo telefon tak pod wodę czy na linii wody, żeby było widać jak one wyskakują, bo to tak fajnie w zwolnionym tempie wtedy widać. Znaczy by można taki film zrobić. No ale to wszystko kiedyś i nie wiadomo kiedy. Dobra. A plany to ambitne mam, tylko że jakiś taki leniwy jestem, że więcej siedzę jak coś robię. A tam po prostu przypaliło mi w środku ten zawias, bo to te toczone takie i masę miałem nie z tej strony założoną, no i masa do elektrody szła przez zawias, no i się zesmaliło tak dość ostro, że spaw musiałem urwać i zbijać tą tulejkę z zawiasu. Nie wiem czy to już wystygło, tu nawet szlifowałem, bo mówię może kurczę gdzieś mi się... Dobra, uszykowałem sobie frezem, trzpieniówką tutaj środek, zjechałem taki bardziej na luźno.
Gdzie te zawiasy? Bo te zawiasy to są takie, no co, jedną ręką to tu, ale słuchajcie. Jakby korek z butelki wyciągał, tak ciasno spasowane. Obspawam, chciałem dawać po 3, ale dam po 2, albo dobra. Teraz to tutaj spawam, niech stygnie, idę na jakąś herbatę i wtedy tą drugą stronę. Elektrody to widzicie, to same jakieś takie za tego utlenione, ale to, znaczy mam jeszcze elektrod, kilka paczek, ale pierwsze lepsze wziąłem jakieś statyw, tylko gdzie tutaj statyw tu zawsze stał i stoi, dobra. Z frezarką nic nie robię, z tokarką nic nie robię, znaczy stoi wszystko. A tutaj co? Tutaj kosiarkę muszę ściągnąć z samochodu dzisiaj. No i koparką trzeba wyjechać, bo aż wstyd. Wczoraj kolega Michał czy Mateusz? Chyba Michał. Możecie ich kojarzyć, to są ci dwaj bracia, co mi rolki do Komatsu podarowali. Przysłał mi zdjęcia, jakie solidne pniaki ich koparka wyrywała. To ja mówię, kurde, aż wstyd, żebym to ja tutaj swoją ciągle w garażu trzymał i nic nie robił. Też wiecie, blachy są krzywe tutaj wszędzie. Ja to trochę próbowałem odprostowania, ale to tak to sprężynuje, że gorzej jak źle. O, tu wszędzie takie pofalowane, tak też, że to idzie byle jak. Jadę elektrodą, bo co? Nie mam gazu już w migomacie, od jakiegoś czasu muszę pozamawiać, bo i acetylen mi się skończył i kilka butli z tlenem mam do wymiany. Jeszcze poniedzieli, zawsze tak mówię, poniedzieli muszę dzwonić, to zawsze zapomnę. Dobra, tak patrzę, to sobie tutaj dociągnę, żeby masy właśnie na tym miejscu. O. Dobra. Nawet tego nie będę szlifować, tego spawu, tylko no nie to. Już nawet nie pamiętam, jak to się włącza. No dobra, pojedziemy tam. No i teraz to luźno chodzi. Dobra, od tej strony też przespawam.
Jeszcze mi tu pająk łazi w przyłbicy. Chodź tu. No. Spadł, dobra. Dobra. To w niczym nie przeszkadza, bo tak nigdy nie będę najeżdżać, że ten spaw, tamtą spoinę temu robiłem, żeby to... A będzie można przynajmniej ten... Lepiej to się będzie trzymać. No i dobra. I ten drugi komplet zawiasów. To ja sobie od razu to wezmę. Tutaj w Imabie mam tą nasze przy stole szpieniówkę. No i muszę środki tylko wybrać bardziej, bo to mówię, to jest tak bardzo ciasno pasowane, że... Dobra. Przerwa na herbatę i później będziemy dalej. Dobra, teraz takie coś, trytytki, czy trytki, jak to tam, ten. Kiedyś to albo trzeba było drut owinąć, albo spawacz, który mnie tego uczył, no to on zawsze na zapałki, ale on był palący i zawsze, znaczy jest palący, bo ten akurat jeszcze żyje. Bo musi być przerwa, dystans i takie coś, ale to mam krzywe te blachy, kurczę, no dobra. I tak jak teraz trzeba wspawać, znaczy mógłbym tak jednym tym jechać, cięgiem, utopić tą opaskę, ale to sobie wycinam i tego. Znaczy jak drut był stalowy nawinięty, czy tam zapałki, no to się jechało już jak było złapane, to tam nikt tego nie wydłubywał, ale zobaczcie jakie to mam krzywiznę tutaj, że tu by narożnik był. Tu, ja to kurde nie widzę. No ale dobra. To, że się mówię, tutaj trochę na tym będzie prężyć, to mi tam niczym nie przeszkadza. Nie wiem, czy to tak kurde coś tutaj może z tej strony postawić bardziej. Tak źle i tak niedobrze. Dobra, to i tak jakiegoś tam lapsa puszczę, bo to za długo to wszystko tutaj schodzi.
Pierwsze to się te blachy jakoś postaram tak ustawić w linii, chociaż tu mi dobrze patrzy, a tu ucieka, że to one tak, że tak powiem, fabrycznie tak były dupowato cięte. Dobra, tam tu bym musiał chwycić tak jak tą, dlatego tu jeszcze przyniosłem.
będzie dobrze. Paliwo sobie tylko wleję do kosiarki do pełnego. Jak już mam odpaloną, to tutaj z tyłu to wszystko za warsztatem skoszę, bo tych mleczy to tutaj tyle. O, to wszystko tutaj trzeba objechać. Dobra, to na razie tyle z nagrywania. Później coś może jeszcze dogram o koparce tam. Dobra, trawnik w szklarni pokoszony. Teraz jadę bez kosza, tam z tyłu te ugory kosić wszystkie. Kamerę tu zostawię w środku, bo do kosiarki to nie ma jak tego założyć. Dobra, jest, to na razie. No i pokosiłem jednak wszystko, bo już mówię, jak siedziałem, to tutaj tak, nie wiem, czy to już tam filmowałem, chyba nie. Blachy sobie przywiozłem takie, te dwie u góry to są 50 mm grube, później tak są takie to są 40 mm grube i tu mam 25, tak fajnie od razu z fazą było palone, takie ponad 200 kg tego tutaj jest, ale no z tego będę robić co będę robić do koparki takie, albo dobra, chodźcie do koparki, bo to mówiłem, że koparkę dzisiaj też jeszcze, ale tam nie chce mi się, no ale to chociaż odpalę, żeby nie było, że przy koparce nic nie było zrobione. Tu będę szybko złącze ciąć, znaczy upalę to normalnie bez tam ceregieli. Góra będzie osobno, dół ta kaseta tutaj będzie osobno. Gniazda pod tuleje stworzeń i będzie wachliwe prawo-lewo, że nie tylko, że skarpówka będzie łamana, tylko szybko złącze będzie, wiecie, takie na prawo, na lewo. Nie wiem jaki kąt, bo tego to tam się nie zastanawiałem, nie mierzyłem. Siłownik już też mam kiedyś kupiony taki z fajnym takim gniazdem na że zaraz pod ławicą jest gniazdo i szczyca do góry stoi. Dobra, zapalimy. Czekajcie, jak tu gazu i bez grzania.
równych obrotach i fajnie, bo nic się tu w kabinie nie tłucze. A ja taki bardzo jestem wyczulony właśnie na wszelkie piski czy jakieś takie te niepotrzebne dźwięki, hałasy, co tylko człowieka męczą. I o, będzie. Chociaż wiecie co, może wezmę ten akumulatory, mam dwa, kolega mi podarował, obdarował, o. Tylko że mniejsze, a nie wiem, może by tutaj wstawić do koparki, a tego wyciągnąć, wtedy tutaj jest 120 czy 125, nie pamiętam nawet, 125 amperogodzin i 950 prąd rozruchu. A może później, nie chce mi się jeszcze tak, bo to wiecie, koparka tyle o ile, no to bez skosowanej łyżki da się tym pracować. Tylko tak patrzę teraz tutaj bramę, jak otworzę, czy jakieś szerszenie czy inne osy na mnie nie wylecą, bo to już jest taki sezon właśnie, że tego dziadostwa wszędzie pełno lata. No i mówię, i tutaj koparka od biedy to się nadaje do pracy. Tym bardziej, że to, co to teraz tutaj, dobra, na razie tu, ale tutaj stoi zapomniany, czekajcie, czy to mówię, nie ma tu żadnych na drzwiach, os nie ma, wózek widłowy, ten mój starodawny takraf. No i tutaj ciągle w powijakach jest to wspomaganie kierownicy, tylko że to jest tak teraz tutaj hydraulika siłowa wypatroszona, ja już nie pamiętam, ale chyba jakoś tak, że właśnie odpalić bym go nie mógł bez zaślepiania układu, przynajmniej części, dobra, bo tam się nie dostanę. O, coś tu lata, jakaś osa. Tu jest gniazdo po szerszeniach stare, gdzie to jest? Tu, o, po szerszeniach obok od os. O, tam jak się kurde tego szykują. No to trzeba tutaj im uprzykrzyć trochę życie. No, tędy nie dojdę, bo to czasami jak ruszą to nie ten, ale tam jest później, czekajcie, bo ja w kamerę patrzę, dobra, tu mamy to duże gniazdo, później tam tak jest małe i za tym małym tak trochę dopiero się budują osy. A tutaj nie widać, dobra, ale to mówię, to jest tutaj do wyjechania stąd, chociaż czekajcie, bo tak patrzę, jakbym ściągnął paski z pompy od hydrauliki, tu, o. Z wału korbowego, co idzie na pompę do hydrauliki. Aha, no to i tak nie mam, a nie, może i już nie pamiętam, co ja tutaj powykręcałem z niego. A nie, przekładnia, dobra, przekładnia jest, o, to by szło jechać. Dobra, bo myślałem, że przekładnia jest zdemontowana, a tutaj ona jest, wąs jest podłączony. Dobra, to czyli by trzeba ściągnąć paski klinowe. Aha, no to maszt bym musiał, znaczy maszt, widły bym musiał dźwignąć, jak stąd go wyciągnę, na pasie uwiązać do masztu, żeby się po ziemi nie ciągnęły. No i w kółko bym sobie mógł objechać do tego, do warsztatu. Bo tam pompę do wspomagania mamy od Lublina, drugą tą przekładnię kierowniczą mam, bo
tą to pamiętam, że coś, znaczy już nie pamiętam, ale wybuchła, zażygało mnie tutaj olejem gdzieś od góry, tak jak wałek wystaje na kolumnę kierowniczą. No i dobra, i chyba jednak prędzej wózek jak ten. A nie, to jest kurde, tu patrzcie, łazi szerszeń. Czyli to nie jest, że zeszłoroczny, albo może przyleciał patrzeć, to odbudować tu. Kurde, no. Nie chce mi się tutaj pakować, ale dobra. Będzie trzeba jakieś te środki zaraczce. Kurde, no patrzcie, wysłowić się nie mogę. O, tu aż drzwi się prężą, zawiasy, to raz na 100 lat otwieramy. Dobra, to chyba pierwszy wózek nasz, pierwszy. Wyciągnę go stąd, ale kiedy ja to zrobię, to wiecie co? Nie wiem. A przy ciągniku też taka dziwna, nasz sam ciągnik to nie ten, ale łoparkę zmieniłem, ten rozdzielacz i to teraz muszę tak bardziej do Bogusia pytanie, albo do Grześka, bo Grzesiek łuparki składa, a Boguś siedzi w hydraulice. Zrobiłem ten rozdzielacz tu założyłem, zegar sobie zamontowałem nawet i tak, no z głowy wam powiem, bo tak patrzę tutaj, a nie, mam tutaj coś napisane. To jest pod hydraulikę ciągnika podłączone. Zegar jak miałem tutaj zamiast w trójnik i co idzie, tu jest zasilający wąż na rozdzielacz, że ten trójnik jest na zasilaniu w rozdzielacz. Ale jak miałem go tutaj szybko złączę i wiecie, no w gniazdo od ciągnika wsadzone, to jest tak 180-190 atmosfer. A tutaj mam, też kurczę wypowiało, tłok 130 atmosfer, a tak na wolnym przepływie jest 20 tylko. Jak wiecie, niczym nie ruszam, ale jak się zadam, żeby tłok szedł i dojdzie do końca, zawór przelewowy jest tu i też z nim się bawiłem. Nie wiem dlaczego mówię, jak idzie ciśnienie ściągnika jest na stałe zapięte tam na tym, na dźwigni zablokowana, że przepływ jest. Pociągnę teoretycznie na 160 chyba on był, czy tam, no nie pamiętam, ale gdzieś tam w opisie było. I jest, że obrót tutaj po rozkontrowaniu, tu jest zawór bezpieczeństwa. Jeden obrót to jest albo jak się wkręci, to żeby docisnąć, to jest, znaczy inaczej, jeden obrót to jest 30 bar. Albo więcej, albo mniej było można. Tu widzicie, nawet sobie kreskę zrobiłem. Nie reaguję na to. Znaczy reaguję w ten sposób, że jak podniosę, podkręcę bardziej ciśnienie i tutaj wtedy zrobię na te cofanie, no to na koniec dojdzie do końca, to samoczynnie nie odskoczy tak bezgłośnie, tylko za tego, aż zatrąbi tam na przelewie kulka ze sprężynką i tak dopiero po chwili odskakuje. Nie wiem, może jeszcze źle mam tutaj wsadzone, że to na zasilanie w rozdzielacz, a nie tutaj. Może tu przełożę ten trójnik na wyjście, co jest tłok wypycha, nie na tą stronę roboczą, bo tu jest cofanie siłownika, tutaj jest pchanie w trakcie łupania. Ale mówię, no nie podoba mi się to, bo nie ma takiej mocy, jakby mogła być. Piła tutaj, hydromotor od piły idzie na 70 bar i to tam sobie radzi z cięciem. No i jeszcze samo podłączenie, to mówię, to idzie tak, zasilanie ściągnika tym tutaj wężem idzie tu na rozdzielacz, tu wiadomo jest tłoczne
powrotne. Z tego rozdzielacza idzie później, tu jest tank, czyli do zbiornika. Pod tej idzie w drugi rozdzielacz, ten elektryczny, co jest do tego, do hydromotoru, tam do opiły. No i stąd idzie później, tutaj jest trójnik, no i idzie do ciągnika. Albo mówię, coś tutaj nie tak jest podłączone, ale to z tyle co ja to ogarniam, to nie wiem jak to inaczej tu zrobić. Brakuje, dlaczego nie ma ciśnienia pełnego, no wiadomo, jak idzie na, tak wiecie, na przelewie bez tutaj żadnej funkcji, no to wiadomo, że to będzie mniejsze ciśnienie, ale skoro tam mam na ciągniku 180-190, a tutaj jak zaciągnę i trzymam do końca, że tłok wyjdzie tutaj stąd do końca i zaczyna puszczać przelew, tutaj zawór przelewowy się odzywa, no to rośnie tylko do 130. A gdzie jeszcze tam te z 50 by mogło być więcej i nie ma? Nie wiem. I tak na razie odstawiłem, znaczy nie odhaczałem, bo to drewna trzeba narobić na zimę. Ach, tam ciągle coś. Dobra, idziemy jeszcze może, nie wiem gdzie, na ogródek. Zobaczymy, czy dojdę. Tutaj tak, pomidory rosną, kwitnąć zaczynają. Te to jakieś takie widzicie tutaj, no ale one w dupę dostały, bo tutaj w te mrozy stały w takim tam jakiś taki plastikowy dekiel na to i taka mnożarka, coś takiego. A te tutaj sobie siedzą, 42 prawie mają. Jeszcze gdzieś tutaj wcisnąć będzie trzeba paprykę, czy nie wiem. Tu wszystko pokosiłem. To nawet, aha, to będzie szpinak, bo to wczoraj jakiś tam szpinak był. Ja tego nie toleruję, że no ale był. Maliny w dupę dostały, pomarzły. To 2 czy 3 noce były takie te przymrozki, no to truskawki kwitną, chociaż część też widzicie, tych pierwsze te pomarzły. Tu że truskawki będą. Dobra, tędy nie będę tutaj galopować, bo może coś tutaj już posiane, ale nie wiem. Tutaj też takie mlecze były, to skosiłem. Trawa, wszystko idzie tak tutaj na kompost i w sadzie. Sad to wiecie, taki w cudzysłowiu, bo to drzewa mają 40 lat około. Same stare jabłonie i śliwy tu, ale to nic nie tnę, żadnych cięć. Zresztą to po tych jabłoniach widać, po 2-3 metry są takie te odrosty. Tu pokosiłem też międzyrzędzia trzeba inaczej zrobić, bo tu nie chce się pchać z kosiarką tyle w te drzewa. Drzewa to widzicie porażone, niepryskane, mówię, z 40 lat, niecięte. Znaczy nie, no 40 lat to rośnie. Ciąć jeszcze kiedyś jak tam do szkoły chodziłem, czy trochę po szkole jak młodszy byłem, no to zawsze coś tutaj wpadłem zimą i pociąłem, ale pryskano. Jabłonki to widzicie, nie ma nic. Nie wiem, jak u kolegi mojego bym musiał dzwonić, co tam po tych mrozach. On to sadownik z krwi i kości, tylko że też to zawsze mu tam, kurde, znaczy nie zawsze, no jak się trafi, to kupę wymarznie, o, wszystko jest do dupy, nie? Nie ma nic.
No i tak też co roku się biorę, mówię, kilka tych starych drzew wyrwać, jakieś nowe nasadzenia tu zrobić. Przecież to zobaczcie, to pęknięcie jest takie stąd do samej góry i góra sucha cała. Porzeczek to będzie, bo porzeczki nie marzną. Tutaj o, ile to jak się gałąź odchyli, to orzechy standardowo zmarzły, nie ma nic. Sobie można tytoniu narobić takiego tego orzechowego. Pływalnia zarasta. I wiecie, że to nie jest napuszczone, tylko to jest to, co przez zimę woda napadała. Może z 15 cm było na dnie, ale to muszę wziąć wąż, utopić, zaciągnąć tutaj w maliny, puścić, czy tu w borówki i niech to sobie tutaj rośnie. Tutaj to kwiaty żony jakieś, trawa tutaj na tym po światłowodzie wschodzi. Dzisiaj tak właśnie tutaj przekosiłem to, bo to nie było jeszcze koszone i tak na to okrakiem jak wjechałem, to patrzyłem, czy nie wyssam tego, ale jest dobrze. No i dobra, to chyba tyle. Ten orzech też taki duży i cały pomarzł, że już o, akacja też zmarzła, ale i tak widzicie, w krótkim rękawku człowiek chodzi, a tam kilku kolegów w Norwegii jak nagrywają, to jeszcze śnieg mają na podwórzu. Czy wczoraj Matiasa, takiego ze Szwecji, oglądałem na lotnisku, no to też jeszcze śniegu miał. Także nie mamy źle. Dobra, idę do domu, bo albo ryby karmić by trzeba znowu. A tam, dobra, kamerę zaniosę i idę do ryb. Na razie.